Cześć kochani, jak zwykle Janusz Dąbrowski, kanał Barwy Zdrowia. O czym dzisiaj powiemy? O depresji, o depresze, ta deprecha. Znowu ciężki temat, no ale jesteśmy specjalistami, zdaje się, od ciężkich tematów. Niezależnie od tego, że na tym kanale oczywiście staram się również wprowadzać jakieś elementy takiego luzu, żartu. Tego może będzie trochę coraz więcej. Po prostu trzeba cieszyć się życiem, budować swój optymizm, dbać o tą swoją sferę psychiczną, niezależnie od tego, co się wydaje. Natomiast faktycznie dzisiaj będziemy mówić o depresji. Ja oczywiście nie jestem specjalistą od depresji, ale tak jak każdy człowiek, a w ogóle w Polsce jest masa specjalistów. Od ekonomii, od edukacji, od zdrowia. Wszyscy się na tym doskonale znamy, więc ja też jakąś tam cegiełkę chcę swoją tutaj do tego muru po prostu gdzieś tam wkleić, zabetonować. E, Oczywiście wiecie doskonale, że robię to z konkretną bardzo myślą, ale o tym za kilkanaście może minut. Więc najpierw sobie powiedzmy, co to jest ta cała depresja, jakie są i tego objawy, e, co powoduje w ogóle, jaki to jest efekt, skutek społeczny i tak dalej, i tak dalej. Więc generalnie przyjmuje się, że depresja to jest zaburzenie nastroju, które powoduje utrzymujące się ciągle, w sposób ciągły, takie uczucie smutku, tracenia zainteresowań, nic się nie chce. Medycyna nazywa to się często zaburzeniem depresyjnym lub depresją kliniczną. Wpływa po prostu ten stan na to, jak myślimy, co czujemy, jak się zachowujemy. Stwarza ogromne problemy emocjonalne, fizyczne również. Możemy mieć w ogóle problem z wykonywaniem prostych czynności, takie, które no, są niezbędne. Nie chce nam się wstawać z łóżka, nie chce nam się myć, nie chce nam się przygotować posiłku, nie chcemy zadbać o jakąś toaletę codzienną, o higienę po prostu ciała, już nie mówiąc o duchu i tak dalej, więc tutaj tego jest po prostu sporo, sporo. I dzisiaj depresja jest to bardzo złożona choroba. Oczywiście można powiedzieć każdemu, weź się w kopie w garść, przestań chrzanić głupoty, co tam, życie jest cudowne i tak dalej. Słuchajcie, to nie pomoże, dlatego że to jest naprawdę ciężki problem. Oczywiście ta depresja może wydarzyć się z różnych powodów. Ja dzisiaj akurat nie będę o tym mówił, bo tych powodów to jest co najmniej kilkanaście, jak nie kilkadziesiąt takich głównych grup. Można byłoby to usytuować, ale po prostu nie jest to jednocześnie, słuchajcie, jakaś słabość, nie można się z niej otrząsnąć, a więc jeszcze raz powtarzam, niewiele pomoże komuś, naszemu znajomemu, bliskiemu, któremu powiemy, bo my się dobrze czujemy, weź się chłopcie w garść, weź się kobieto w garść, ogarnij się, umyj się, idź do pracy, pójdź na spacer. Po prostu ci ludzie nie mają siły. Więc to są ludzie, którzy są nasi bliscy często, nasi znajomi, którzy mają ogromne uczucie, jeszcze raz powtórzę, smutku, jakiś rodzaj płaczliwości, mają pustkę w sobie, mają taki rodzaj beznadziei. Tak myślą przynajmniej. Z drugiej strony są wybuchy gniewu, wzrasta taka, rozumiecie, taka drażliwość, frustracja. W przypadku drobnych spraw to jest problem, bo nie umiem tego załatwić, nie chce mi się, nie dam rady, to trzeba pójść, ubrać się, po prostu zmobilizować się, nie dam rady, nie umiem. Następuje później utrata zainteresowania różnego rodzaju przyjemnościami, które do tej pory mieliśmy, a więc jakieś hobby, jakieś zajęcia dodatkowe, nawet jeżeli chodzi o seks, sport i tak dalej, i tak dalej. Tutaj są zaburzenia snu, jedni śpią bardzo długo, inni z kolei nie dadzą rady po prostu zasnąć i tak dalej. Jest ciągłe zmęczenie, syndrom tego tak zwanego stałego zmęczenia, brak energii, nawet drobne jakieś zadania, jakieś czynności wymagają niesamowitej takiej mobilizacji od człowieka. Często dochodzi do zmniejszenia apetytu, utraty masy ciała, jest spowolnione myślenie, brak koncentracji, niepokój z drugiej strony, czasami jakieś pobudzenie. W każdym razie
pojawia się poczucie też bezwartościowości, poczucie winy, że nie radzę sobie z tym wszystkim i tak dalej, i tak dalej. Więc słuchajcie, no takim ekstremum to są myśli samobójcze, tak prawdę mówiąc, i trzeba tutaj od razu powiedzieć o paru liczbach, bo na razie diagnozujemy sprawę. To jest autentyczna pandemia. Niech się inne pandemie schowają, tak prawdę mówiąc, bo za chwileczkę przytoczę wam troszeczkę liczb. I tutaj do tej pory medycyna nie umie sobie kompletnie z tym poradzić. Znaczy radzi sobie przy pomocy ewentualnie leków różnego rodzaju, a więc antydepresanty, albo wizyty u psychiatry, u psychologa. Na depresję cierpi coraz więcej dzieci. Chcę tutaj powiedzieć, że słuchajcie, a no właśnie, jeżeli chodzi o dzieciaki, to okazuje się, że stany i zaburzenia depresyjne, posłużę się trochę ściągawką, występują u około 2% dzieci, mam na myśli grupę do 12 roku życia. Od 2 do 12 roku życia to są dzieciaki, czyli już mówi się o tym, że 2 dzieci na 100 ma depresję, ale to są tylko dane szacunkowe. Rzeczywistość jest taka, że najprawdopodobniej ta liczba jest znacznie większa, bo z kolei jeżeli chodzi o młodzież, starsze dzieci i młodzież, czyli powyżej 12 roku życia dzieci i młodzież, nastolatków, to już 25 tych młodych ludzi na 100 cierpi po prostu na zaburzenia depresyjne. Okazuje się, że Narodowy Fundusz Zdrowia podaje dane tu ze ściągawki. Około 630 000 młodych ludzi w 2021 roku wymagało specjalistycznej opieki psychiatrycznej i psychologicznej. W 2021 roku Komenda Główna Policji zanotowała prawie 1500 prób samobójczych dzieci nastolatków. Od stycznia do października 2022 było to już ponad 1700 takich przypadków. I chęć odebrania sobie życia jest jednym z ostatnich objawów depresji. A więc jest, kochani, bardzo poważny problem. Jeszcze raz powtarzam, prawdziwa pandemia. Warto się zastanowić nad tym, co może być przyczyną, bo żadne leki, żadne wizyty raczej u psychiatra tego nie załatwią. Ja się będę upierał, bo jestem uparty. Koziorożec, no to uparte zwierzątko. Ale słuchajcie, ale jest sprawa taka, jeżeli weźmiemy pod uwagę, że depresja wywołuje, zaraz będziemy mówić o tym, co ja myślę o przyczynach, jak można sobie z tym poradzić i dlaczego można sobie z tym poradzić, ale to za moment, ale okazuje się, że w ogóle depresja stanowi w tej chwili dla nas, jako dla społeczeństwa, ogromny problem zdrowotny, społeczny, bo szacuje się, że około 70% społeczeństwa, ludzi w Polsce cierpi na depresję, tylko o tym nie wie. Przyznam, że wiele, wiele lat temu w rozmowie z jedną z moich znajomych pań lekarek, bardzo fajna kobieta, bardzo patrząca trzeźwo na życie, zaczęliśmy rozmawiać i tam zacząłem opowiadać o swoich takich objawach, że mówię, jakieś takie dziwne stopy, jakieś taka rozmowa po prostu. Dziwne stopy, jakieś coś, te zimne stopy, jakieś coś tam jeszcze, coś tam jeszcze, coś tam jeszcze, nie pamiętam. Ona mówi, Janusz, no ty miałeś depresję. Mówi, ja? Absolutnie. Mnie mówi, Grażynka, żelaznym kołkiem nie dobijesz. Nie ma na to siły. I ona mi to wtedy wytłumaczyła, to było chyba jakieś grubo ponad 20 lat temu, mówi, ale to nie ma nic do rzeczy. To, że ty potrafisz wytrzymać pewne obciążenia psychiczne, stresy, to nie oznacza, że ciebie nie dopada deprecha. To nie ma nic do rzeczy. To, że dajemy sobie radę. I wtedy zacząłem akurat czytać troszeczkę więcej na ten temat i doszedłem do wniosku, że faktycznie po prostu co z tego, że ja to wytrzymuję? Ale ja to mam.
to, że mam jakąś chorobę, no to ja ją wytrzymuję, przechodzę i tak dalej, albo się wyleczę, ale nie oznacza to, że nie zachorowałem w takim razie. I teraz słuchajcie, znowu posłużę się ściągawką troszeczkę. Szacunki medyczne są takie, że 1,2 miliona ludzi choruje w sposób, że tak powiem, systematyczny, czyli wymaga leczenia, medykamentów. Dobra. Okazuje się, że rośnie liczba chorych poniżej 18 roku życia, czyli młodzież. Dane NFZ-u, Narodowego Funduszu Zdrowia, wskazują, że świadczenia z rozpoznaniem głównym lub współistniejącym depresji miało udzielone w 2021, czyli nagrywam ten film w 2024, 3 lata temu, to było 682 tysiące pacjentów i świadczenie najczęściej udzielano osobom w wieku 55-64 lata. Ta grupa jest najbardziej narażona, ale okazuje się, że od kilku lat inne grupy wchodzą, młodszych znacznie ludzi, dobrze sytuowanych, którzy zarabiają całkiem niezłe pieniądze, ale którzy pracują w korporacjach i tak dalej, i tak dalej. I teraz, co to znaczy świadczenia? Świadczenia to są zwolnienia, to są renty i tak dalej. W ciągu roku 2023 udział ludzi z depresją w społeczeństwie zwiększył się o ponad 11%. Liczba zwolnień z tego powodu wyniosła w 2021 roku 363 tysiące. A teraz trzeba tutaj od razu powiedzieć, że jak się idzie na zwolnienie z powodu depresji, to nie jest zwolnienie na 3-4 dni. To są tygodnie i są miesiące. Więc powoduje to pewne skutki, a zaraz powiem o tych skutkach. Liczba orzeczeń w 2021 roku dla celów rentowych z powodu depresji wynosiła 3300, czyli 3300 ludzi poszło na renty z powodu depresji. I co dalej? Jak ci ludzi co? To pójdzie na renty, dostaje ten nędzny po prostu pieniądze, może uda się jakoś przeżyć z pomocą rodziny i to jest wszystko. Dalej ze ściągawki. Refundowane leki przeciwdepresyjne stosowane w depresji, ale również innych zaburzeniach psychicznych wykupuje obecnie ponad 1,5 miliona ludzi w Polsce. I jest to o ponad 60% więcej niż w 2013 roku. Czyli 11 lat temu. Refundowane leki przeciwdepresyjne stosowane w depresji, ale również innych zaburzeniach psychicznych. A nie, to już, przepraszam, akurat to będzie powtórka tej informacji. Więc wartość refundacji tych leków wyniosła w 2021 roku 191 milionów złotych. Deprecha. Obecnie pracodawcy mogą liczyć wielomilionowe straty z powodu depresji. W 2021 roku tylko z powodu tej choroby odnotowano w Polsce 7,4 miliona, prawie 7,5 miliona dni absencji pracowniczych. Natomiast różnego rodzaju zaburzenia psychiczne przyniosły blisko 26 milionów dni nieobecności. Do tego należy dodać, że w takich przypadkach zwolnienia, jak mówiłem, są dłuższe od przeciętnych, bo średnio trwają blisko 20 dni roboczych. To są, słuchajcie, to są jednocześnie ogromne straty idące, te spowodowane absencjami, idące w miliardy złotych. To obciąża nasze całe społeczeństwo. No i dobrze, a więc mamy zdiagnozowane, tak wstępnie chociaż troszeczkę, mamy zdiagnozowany stan, prawdziwa pandemia. Miliony ludzi z zaburzeniami. I teraz pytanie, jaka jest przyczyna i czy to, co robią psychologowie, rozmawiają z młodzieżą, z dzieciakami, z dorosłymi, czy to pomoże? Jak może pomóc? Wy wiecie, czym ja się zajmuję. Zajmuję się wpływem pozytywnym na zdrowie. A ten pozytywny wpływ na zdrowie to jest cały szereg komponentów, przy pomocy których mamy oczyścić nasze ciało,
wzmocnić je, dożywić i tak dalej, i tak dalej. I teraz popatrzmy, jaką mamy sytuację. Ja od wielu audycjach mówię już bardzo często o tym, co nas obciąża. Nas obciąża jedzenie, gdzie jest masa konserwantów, masa chemii, ogromne ilości chemii. I na co one działają? A nie działają na nasze wątroby, na nasz mózg, na cały układ nerwowy. Bo jak się mówi, że no jesteśmy zatoksycznieni, to ma się takie wrażenie, że no tak, ale gdzieś te toksyny tak nie wiadomo gdzie są. One zatruwają cały nasz organizm, a więc zatruwają również układ nerwowy, główną jednostkę, czyli mózg i całą resztę. Mamy tak zwany sercowy mózg, mamy brzuszny mózg, potężny szlak neuronów oplatający właśnie układ pokarmowy. I to wszystko jest, kochani, zatrute. Tą chemią, którą łykamy w wodzie, w jedzeniu i tak dalej. Ale następna sprawa, stresy, o których też często mówimy. Negatywny wpływ pól elektromagnetycznych, żyjemy cały czas. Ja w tej chwili też nakręcam tę audycję, siedzę przy komputerze, oczywiście jest oświetlenie, jest to wszystko podłączone do prądu, a więc jestem w takiej samej sytuacji jak i wy. No to można powiedzieć, no dobrze, no to o co tobie chodzi, człowieku? O to chodzi, że ja po prostu staram się w miarę oczyszczać swój organizm i wzmacniać go. A więc nie ukrywam, biorę bardzo konkretne suplementy, które mają działać na mój organizm kompleksowo. Codziennie kilka razy używam po prostu pola magnetycznego, specjalnego, terapeutycznego. Czyli kładę się na specjalną matę na kilka minut, na 8 minut, czasami na dłużej, włączam sobie odpowiedni program i tak dalej. Piję czystą wodę, bo mam specjalny filtr do wody, który świetnie oczyszcza mi wodę. Więc piję czystą wodę, na szklance nie ma żadnego osadu. Jeżeli piję nawet herbatę, to jest czyściusieńka szklanka. Nie ma tam żadnych osadów. Te osady nie są z herbaty, tylko właśnie z wody. Staram się ćwiczyć, staram się chodzić do lasu. Teraz już jest wiosna, no, mam ogród, którym się muszę zająć, nie ma innego wyjścia. Rok temu postawiłem również folię bardzo wysoką po to, żeby jednocześnie na wysokich piętrach, że tak powiem, sadzonki kwiatów produkować na własny użytek, sadzonki ogórków, pomidorów i tak dalej. Chodzi o to, że chcę się czymś dodatkowo zajmować, otrzeźwić umysł, po prostu odpocząć od tej całej pracy. Bo ja ciężko pracuję, jestem emerytem, a cały czas pracuję. Jeżeli komuś się wydaje, że są tacy wśród nawet moich bliskich, a tam Janusz tam sobie siedzi przy kąpie, coś tam dłubie, robi. To jest taka nie wiadomo jaka praca. Jakieś tam książki pisze. Tak, żeby napisać książki, to trzeba mieć wiedzę. To są lata studiów. Cały czas zresztą człowiek się uczy, każdy z nas się uczy. A więc to nie jest takie proste. To trzeba porobić grafiki odpowiednie, na przykład do tych naszych audycji. A więc jest to znaczny wysiłek, to jest nagranie, to jest stres czasami. Nieraz, no akurat mieszkam na wsi, więc są wyłączenia prądu, bywają i wtedy człowiek się, szlak człowieka trafia. No właśnie, szlak człowieka trafia. Są takie powiedzenie, stary, coś taki kwaśny, jakby się octu napił. Co ty masz taką skwaszoną gębę? No, jesteśmy zakwaszeni, czyli zatruci tym wszystkimi toksynami z wielu źródeł pochodzącymi. Więc kochani, jak można wyleczyć się z depresji jakimś lekiem, który jest również chemią, który obciąża nasze nerki, naszą wątrobę? Co ci leży na wątrobie? Pigułka mi leży na wątrobie i tyle. Więc tu trzeba naprawdę, słuchajcie, kompleksowo podejść do sytuacji, oczyścić organizm, dożywić go, w sposób kompleksowy zadbać. Jest moja audycja, kompleksowy program zdrowia, co to jest. Jeżeli ktoś jeszcze nie oglądał, wróćcie do tego. Ewentualnie może zamieszczę link pod tą audycją, żeby odświeżyć, przypomnieć sobie, co należy zrobić. Są środki.
Może nie dla wszystkich dostępne, ale jak ktoś chce, to wszystko staje się dostępne. W dobrze pojętym własnym interesie trzeba o siebie dbać, o gimnastykę poranną, o dobre relacje z innymi, po to, żeby czyścić umysł, żeby nie warczeć jeden na drugiego i żeby na nas nie warczono. Żebyśmy chodzili do pracy, normalnie zarabiali i tak dalej, żebyśmy żyli. Natomiast jeżeli coraz więcej kłopotów mamy, jeżeli mamy przesyt informacji, to jest naprawdę problem. Kiedyś przeczytałem taką informację, że w obecnych czasach tego przełomu XX-XXI wieku, to my dziennie otrzymujemy tyle informacji, ile ludzie na początku XX wieku otrzymywali przez całe życie. Bo ktoś mieszkał w małym mieście, na przykład na wsi, tam się nic nie działo, nie było telewizorów, nie było telefonów, nie było radia. Ludzie żyli, dyskutowali, najwyżej plotkowali, co tam u sąsiadki, co tam u sąsiada, a co się tam stało w jakiejś sąsiedniej wsi, to wszystko. Nikogo to nie obchodziło, co się dzieje w wielkim świecie. A dzisiaj mamy natłok z całego świata. Wiemy doskonale, gdzie co się dzieje. I media przedstawiają to najczęściej w katastroficzny sposób, na zasadzie, że jeżeli pies ugryzie człowieka, to jest żadna wiadomość. Natomiast jeżeli człowiek ugryzie psa, o to jest news. I też jest taka zasada amerykańskiej prasy, że good news, bad news. Czyli dobra wiadomość to jest zła wiadomość. Bo ta zła wiadomość to kręci. Tu zabili, to, tam to brabowali, wojna, jakieś tragedie. A to, że ktoś się zakochał, że ktoś komuś pomógł, co to za wiedza? I ta negatywna cała wiedza potwornie nas obciąża. Podświadomie, my nawet sobie z tego sprawy nie zdajemy. Więc znowu, czy można jakimkolwiek lekiem oczyścić siebie z tego gruzu, z tych wszystkich śmieci? Słuchajcie, ja naprawdę już wiele lat, ponad 25 lat zajmuję się taką profilaktyką zdrowotną, promocją w ogóle zdrowia. I dla was to też nie jest odkrycie, że człowiek nie jest istotą jednowymiarową. Nie mamy tylko ciała. To jest nasze ciało, no, nasz kosmiczny skafandarek, nasz pojazd, ale mamy jeszcze umysł i mamy jeszcze ducha. Czyli człowiek jest taką trójjednością, zgodnie z pewną teorią pewnego pana Maxwella. Trójjedność. I trzeba zadbać i o to, i o to, i o to. Równolegle. W jednej z audycji w najbliższym czasie, jeszcze nie wiem kiedy, co zamieszczę, będę o tym mówił lub już mówiłem. Zapoznajcie się z tym. Więc trzeba zadbać o trzy elementy, ale jeżeli zadbamy najpierw o ciało, oczyszczenie ciała, dożywienie go, to wpływa na pracę naszego umysłu pozytywnie i na to, jak się czujemy, na nasze emocje, czyli na naszego ducha. Z drugiej strony, jeżeli dbamy o nasze emocje, o stresy, wielokrotnie powtarzam, nieważne jest, co przeżywasz, ważne, jak przeżywasz, jak podchodzisz do jakiejś ciężkiej sytuacji, która cię po prostu spotkała. A więc słuchajcie, kochani, mimo tego, że te liczby, które przytaczałem, są bardzo trudne i sam fakt, że chorujemy na wiele chorób, to też może działać na nas bardzo prodepresyjnie, to nie jest tak, że jesteśmy bezbronni. Absolutnie. Wprost przeciwnie. Możemy sobie z tym naprawdę poradzić, tylko trzeba wiedzieć jak. Trzeba zdobyć wiedzę. Ja ze swojej strony wiem, że jeżeli miałem takie przypadki dzieci autystyczne, które powychodziły z autyzmu w jakiś sposób, to o czym mówi pewien angielski naukowiec, lekarz, dr Patrick Holford. W jednej z audycji na temat wpływu odżywiania pamięć i inteligencja mówiłem, jest taka audycja. Wystarczyło dzieciom odebrać cukier, nie karmić cukrem, nie karmić mięsem, odseparować od komórek i tak dalej. Na początku oczywiście był syndrom odstawienia. Dzieci wariowały.
zacząć je karmić warzywami, zacząć dawać im suplementy, czyli oczywiście naturalne, czyli masa witamin, masa minerałów, masa polifenoli, bakterie prebiotyczne itd., itd. I okazało się, że w ciągu miesiąca, dwóch te dzieciaki są zupełnie inne. Nawet dzieci, które miały problemy z niedorozwojem umysłowym, po prostu, czyli obniżone IQ, iloraz inteligencji, okazało się, że ten iloraz inteligencji wzrastał zwyczajnie. To jest zupełnie naturalne. I tak samo jeszcze raz powtarzam, dzieci autystyczne potrafią wyjść. To co prawda nie dzieje się na pstryknięcie tak palcami. To trzeba kilku ładnych miesięcy systematycznej pracy, ale jest szansa. Więc jeżeli te dzieci wychodzą, ale jeżeli jesteśmy w stanie wyjść z cukrzycy typu 1, cukrzycy typu 2, nowotworów, RZS-u, wielu innych, to dlaczego nie mamy wyjść z depresji? Tylko trzeba po prostu odpowiednio zastosować odpowiednie środki. Tak jak powiedziałem, oczyszczać organizm, oczyszczać swój umysł, dożywiać organizm, całe ciało i dożywiać swój umysł, swojego ducha, karmić się odpowiednią strawą. Oczywiście jest to pewna metafora. Rzecz jasna, jeżeli ktoś będzie bardziej zainteresowany tematem, to służę oczywiście moją wiedzą, moim doświadczeniem. Możemy sobie rozmawiać. Kontakt zawsze zamieszczam pod każdą audycją. Cóż, zasygnalizowałem tylko problem. Nie daję od razu gotowych rozwiązań. Rozwiązania, ścieżki są wypracowane, natomiast każdy z nas podejmuje decyzję albo nie podejmuje decyzji. I sprawa załatwiona. Są możliwości pomocy sobie, bliskim, znajomym. Są. Natomiast czy ktoś skorzysta, tego nie wiem, bo każdy podejmuje decyzję lub nie podejmuje, jak powiedziałem, we własnym zakresie. Słuchajcie, kochani, na dzisiaj w tym temacie będzie tyle. W zasadzie audycja jest po to, żeby po prostu przybliżyć troszeczkę ten temat, żeby zainteresować tym tematem i żeby powiedzieć, że nie jesteśmy bezbronni. Jednocześnie zakończenie, będę jak zwykle o tym mówię, będę wdzięczny za wszelkie reakcje, więc za lajki, za subskrypcje. Kliknijcie tam po prostu. Prześlijcie ten link akurat do tej audycji swoim znajomym czy bliskim. Zajrzyjcie też na moją stronę internetową www.januszdabrowski.pl. Może kogoś z Was zainteresuje jakaś książka, no to proszę o zamówienie. Otwarcie mówię, bo to z jednej strony ogromna wiedza dla Was, a z drugiej strony też wspomożenie dla mnie i to takie i jednocześnie finansowe, ale jednocześnie takie po prostu mentalne. O, fajnie, że ludzie się interesują, że chcą po prostu, że jest oddźwięk, taki feedback i tak dalej, i tak dalej. Zasada jest prosta. Godzien jest robotnik zapłaty swojej. Trzymajcie się, najlepszego Wam życzę. Do następnego spotkania i już wstrzymujemy nagrywanie. Papatki, cześć.